Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dzisiaj przyjechałem do Wielorybka, żeby zaprezentować kolejną pakę tajemniczy karton od firmy Vevor. I na wstępie uczciwie ostrzegam, że będzie to odcinek z tych lokowanych. Wielu z Was na targach pytało, co tam u Wielorybka, więc mogę Wam pokazać, że nie za wiele się dzieje. Rama stoi sobie jak stała, budka stoi sobie na nóżkach jak stała. A uwierzycie mi, że wczoraj jeszcze było ładnie, słoneczna pogoda, a dzisiaj, zobaczcie, uwielbiam ten czas, kiedy jesień zmienia się w zimę i cały krajobraz zmienia się totalnie. Ale to w sumie najwyższa pora na śnieg, bo jest już końcówka listopada, początek grudnia, więc idealny czas, żeby zaprezentować Wam moje nowe ogrzewanie postojowe do Wielorybka. Zacznijmy może od instrukcji obsługi, tak żeby samo urządzenie nie zamokło. Jak wiecie, w poprzedniej, w małej przyczepie montowałem Webasto, tak zwane chińskie Webasto tego typu, ale tym razem zainspirowany przez Marcina i przez Łukasza pomyślałem, że kupię taką wersję, która jest już zmontowana i prawie gotowa do użytku. Więc zobaczmy, zanim instrukcja zamoknie, co my tutaj mamy. Mamy instrukcję bezpieczeństwa, funkcję produktu. Wiadomo, jest zimno, ma grzać. Z czego składa się, jest zdjęcie z rozłożeniem na poszczególne części. Jest instrukcja, jak w samochodach, wehikułach czy koparkach montować to urządzenie. Mamy listę części w zależności od modelu, które znajdziemy w środku. Oraz w obydwu przypadkach, czy takiego montowanego piecyka, czy zescalonego w obudowie, mamy tutaj instrukcję, jak wszystko poskładać. Tutaj jest pozycja, w jakiej powinien znajdować się wydech, czyli poziomo, ewentualnie lekko w dół, tak żeby skropliny mogły sobie wylecieć, nigdy do góry, gdyż będzie osadzała nam się sadza. Tutaj mamy funkcję sterownika, mój jest takiego typu, standardowy, bez funkcji Bluetooth. Niestety nie były akurat dostępne, a fajne jest to, że właśnie wychodzą nowe sterowniki z możliwością podłączenia się do aplikacji w telefonie, czyli możemy sobie fajnie zdalnie nawigować i sprawdzać na bieżąco ustawienia pieca. Tutaj mamy instrukcję, co zrobić, jak skonfigurować sobie urządzenie na początku. Najważniejsza, najbardziej poszukiwana rzecz, czyli instrukcje, kody błędów. A tutaj już mamy taki, zobaczcie, fajny sterownik z funkcją Bluetooth. Może w późniejszym czasie po prostu go sobie wymienię. No i kody QR do pobrania aplikacji. No dobrze, to wyciągamy wszystko z kartonidła. Tu jest trochę, panuje tutaj nieporządek, bo ja już rozpakowałem co nieco, tak żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. W środku znajdują się redukcje do wylotu powietrza, tak mi się wydaje. Dużo styropeksu, pianki zabezpieczającej. I czekajcie, uda się to zrobić w ten sposób. Ciasno wychodzi. Ja wyciągnę i zaraz się z Wami połączę. Piecyk jest już na stole. Tu mamy pianeczki. Woreczki. I tak oto prezentuje się nowe ogrzewanie postojowe do Wielorybka. Jest prawie całe gotowe już do używania. Wystarczy podpiąć napięcie, podpiąć je do akumulatora, nalać paliwa i w sumie to wszystko. Aha, no tak, jeszcze od dołu trzeba zamontować wydech i dolot powietrza. A wydech i rurki, wszystkie złączki, tłumik mamy w dodatkowym kartoniku.
To może na początek zajrzyjmy do środka, zdejmiemy obudowę i zobaczymy, jak to ogrzewanie postojowe wygląda w środku. Co tam się ukrywa. Wiecie co, nie mam paznokci i ciężko mi jest otworzyć te klamry. Zaciśnięte są bardzo mocno. Trzeba odkręcić korek, żeby zdjąć obudowę. A w środku mamy w zasadzie to samo, co w takim rozkompletowanym webaście. Mamy zbiorniczek na paliwo, jest tu wmontowana pompka już ustawiona pod odpowiednim kątem. Mamy podłączony sterownik, tutaj go widać, no i sam piecyk. Jeżeli ten zbiornik paliwa będzie za mały, myślę, że jest tu około, nie wiem, 2,5-3 litry, bo chyba jest mniejszy pojemnościowo od tego takiego płaskiego, który mam zamontowany w bakiście w Eni. Zawsze można po prostu zmienić linię paliwową i podłączyć ją do innego zbiornika. Tu nie jest żadnym problemem rozpięcie tego wszystkiego i po prostu zamiast od tego zbiorniczka pociągnąć sobie wężyk do zewnętrznego dużego. Jest jeszcze tutaj jedna różnica, mianowicie nie widzę tutaj nigdzie filterka paliwa. Więc też można byłoby go sobie dołożyć. W późniejszym czasie może go tu gdzieś wepchnę. Tak, no nie widzę go tutaj. Dobra, to składamy obudowę. Gdzie ona tu się zahacza? Tu są otworki. To, żeby nie przedłużać, może zmontujemy sobie całe urządzenie, bo zaczyna coraz mocniej padać śnieg. Wszystko, co musimy zrobić, żeby urządzenie uruchomić, to podłączyć rurę wydechową, która znajduje się tutaj. Wygnę ją sobie. Wygiąłem ją sobie od razu w eleczkę, tak żeby mógł postawić to ogrzewanie na stópkach. Można opcjonalnie jeszcze założyć tłumik, ale mi na razie nie będzie do niczego potrzebny. Nie będę też używał na początku tych wszystkich opasek zaciskowych, bo za chwilę będę rozkładał to, także nie ma sensu. Założę tylko tłumik do lotu powietrza do komory spalania i montujemy to tutaj. I w zasadzie urządzenie jest już gotowe do pracy. To troszkę za bardzo mi ta rura wystaje. Położyłem teraz dwie cegłówki dla dystansu i w sumie mogę nalać paliwa. Tu w banieczce miałem nalane 4,75 litra i wszystko weszło. Zbiornik jest prawie pełny, więc myślę, że ten zbiornik ma jakieś 5 litrów. Spróbuję znaleźć gdzieś informację w instrukcji. No tak, paliwo paliwem, ale potrzebny jest jeszcze prąd. Mam tutaj akumulator, nasz banerek z Eni.
Kiedy nie patrzyliście, założyłem sobie na kable takie klamereczki, żabki, tak żeby móc szybko podłączyć i odłączyć Webasto od akumulatora. Normalnie w komplecie tego nie dają, są tutaj po prostu niezarobione kable. Jak widzicie, mamy też tutaj możliwość sterowania zdalnego. Jest tu taki fajny pilocik, o wiele ładniejszy od tego mojego poprzedniego. No i dobrze, uruchamiamy urządzenie. To gada. Jak widzicie, pokazuje nam minus 7 stopni, ale myślę, że jest jakieś minus 2 w tej chwili. Od razu po włączeniu zaczął działać nadmuch. W tej chwili urządzenie się uruchamia. Nie będę uruchamiał procedury odpowietrzenia, bo tutaj ten przewód paliwowy jest tak krótki, że myślę, że w takich ogrzewaniach postojowych w obudowie nie trzeba tego robić. Po prostu włączę i poczekam, aż pompeczka sama poda paliwo. Ewentualnie wyłączy się nam to urządzenie i włączymy je ponownie. Wtedy kolejna dawka paliwa dojdzie aż do silnika, aż do świecy. Na razie dmucha zimnym powietrzem. Ekstremalne warunki. W międzyczasie zobaczmy, czy możemy sobie po menu pochodzić. O, zaczęło się. Ustawiliśmy 20 stopni. Ocieplamy klimat. Tu już widzicie, łapie termostat odpowiednią temperaturę. Zbliża się do tej temperatury, jaka panuje naprawdę. No ale muszę Wam powiedzieć, że pompka nieźle stuka. Ciekawe, czy odpali się za pierwszym razem, czy wyskoczy błąd, że nie ma paliwa. No, nasze F-16 startuje. Już jest minus 4. Jest, mamy zapłon. Jeszcze mamy chłodne powietrze. Trzy minuty od startu. Trochę kopci. I wznosimy się. Na placie już minus 3. Już zaczyna lecieć ciepełko. Nadprzestrzenna. Warp 6. Ciepełko, jak miło. Ciekawy jestem, czy to jeszcze procedura odpalania, czy to piecyk próbuje osiągnąć 20 stopni. Zobaczmy, zmniejszmy trochę. Tak, to już my sterujemy transmisją. W tej chwili piecyk zwalnia. Leci z niego gorące powietrze. Jestem ciekawy, czy pilot działa, czy trzeba go sparować. Chyba musi być sparowany. Ale bateryjka jest. No dobrze, wyłączę teraz to ogrzewanie. Znowu zagadało. Pompka wyłączyła się. Piecyk przeszedł w stan studzenia. Ale wiecie co? To dziwne, bo on od razu się wyłączył.
a nie jeszcze tu na minimalnych, ale naprawdę na minimalnych obrotach się studzi. To dobrze, bo już przestraszyłem się, że wyłączyłem je całkiem. Słyszałem, że można w ten sposób uszkodzić piec, ale ma funkcję wychładzania. I już ładnie się wychłodził. Czyli jak widzieliście, takie zbudowane już urządzenie do grzania, ogrzewanie postojowe Vevor w takiej formie all-in-one w obudowie jest dziecinnie proste do uruchomienia. Wystarczyło tylko założyć rurę wydechową, dolot powietrza, podłączyć akumulator, nalać paliwa i można z niego od razu korzystać, stawiając go gdziekolwiek, tylko dobrze by było dokręcić jakieś dystansowe nóżki. Ja już od dłuższego czasu zastanawiam się, jakie ogrzewanie zastosować tu właśnie w wielorybku. Cały czas chodził mi po głowie gaz, ale zdecydowałem się też na zamontowanie takiego ogrzewania postojowego, żeby mieć alternatywę. Jeżeli gaz się skończy, mogę użyć oleju napędowego, a jeżeli olej napędowy się skończy, zawsze jest gaz. Słyszeliście to? Jakie to miłe urządzenie! Życzyło nam szczęśliwej podróży. Wygasił się teraz piecyk, już jest chłodny. Kurczę. Nie dość, że działa, to jeszcze gada. Na początku bałem się tego typu ogrzewania, podchodziłem do niego z dystansem, ale jak wiecie, w drugiej przyczepie mamy je zamontowane od jakichś 2 lat i działa bez zarzutu, ładnie nam rozgrzewa przyczepę i w tej będziemy używać takiego samego. A jeżeli chodzi o jego moc, to tym razem mamy 8 kW, jest to większa kubatura. I część z Was pewnie powie, że to za dużo, ale wiecie co, ja wolę mieć zapas. Te, które mamy zamontowane w małej przyczepie, to 5 kW i powiem Wam, że jest ok, akurat. Nie musi chodzić na wysokich obrotach, szybko za to na najwyższych obrotach rozgrzewa nam wnętrze, a później nawet przy mrozie możemy go używać na niewysokich obrotach, wtedy działa ciszej. I tutaj kierując się właśnie tym, wybrałem też mocniejsze ogrzewanie, tak żeby nie musiało działać cały czas na wysokich obrotach. To ważne, zwłaszcza w nocy, kiedy chcecie się wyspać. Okazało się, że pilot jest już sparowany, tylko ja po prostu za szybko naciskałem klawisze. Teraz zobaczmy, jakie mamy możliwości ustawienia temperatury. W tej chwili piecyk działa w trybie automatycznym, czyli ustawiamy temperaturę, zadajemy mu temperaturę, jaka ma być w pomieszczeniu, a on sam, żeby osiągnąć tą temperaturę, dostosowywuje sobie moc. I tutaj mamy zakres temperatur od 8 stopni aż do 36 stopni Celsjusza. Możemy zmienić to teraz klikając przycisk ON na pilocie. W tej chwili przeszliśmy do trybu ustawień manualnych i mamy tutaj po prostu biegi piecyka, zaczynając od pierwszego, a kończąc na 10. biegu, najwyższym ustawieniu. Troszeczkę go ściszymy, żeby było lepiej nam rozmawiać. Myślę, że tymi ustawieniami, zwłaszcza w trybie automatycznym, pobawimy się za jakiś czas, kiedy będę go montował w przyczepie. Na kontrolerze możemy też ustawić timer włączenia naszego ogrzewania postojowego. Wystarczy, że wejdziemy w tryb ustawień, czyli naciśniemy strzałkę w lewo na więcej niż 2 sekundy. Wyświetla się komunikat S01 i to jest nasz czas
który ustawimy na zegarku. Przytrzymując chwilkę OK, ustawiamy godzinę, niech to będzie 12. Przytrzymując jeszcze chwilę, mamy minutki i ustawmy sobie, powiedzmy, 12:01. Przy okazji piecyk zaczął startować, bo włączyłem go przed chwilą, niech już sobie wystartuje. I ponownie potwierdzamy, przytrzymując OK. Teraz mamy ustawienie S02 i to jest czas włączenia. Mamy 12:10, tak, o ile... Nie, 12 ustawiłem na zegarku, więc czas włączenia niech to będzie 12:10. S03 jest to czas, przez który Webasto ma działać i możemy tutaj ustawiać godziny co 30 minut. Czyli jeżeli teraz włączymy, to Webasto będzie nam działało od 12 przez 10 godzin. Ustawmy sobie 30 minut. Potwierdzamy. Kolejne menu, czyli S04, to jest włączenie lub wyłączenie timera. My go sobie włączymy. Pojawia się ikonka z zegarkiem i potwierdzamy to przyciskiem OK. Żeby wejść do poprzedniego menu, ponownie wciskamy przycisk w lewo na więcej niż 2 sekundy. No i teraz czekamy i zobaczymy, czy nasze ogrzewanie się włączy. Start heating. I właśnie włączył się zegarek, odpalanie z timera. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że w przeciwieństwie do mojego starego modelu, ten wyświetlacz gaśnie, kiedy nie jest używany. Z jednej strony to fajnie, bo nie trzeba go niczym zasłaniać na noc, żeby nam nie świecił po oczach, ale z drugiej strony przyzwyczaiłem się do tamtego, na którym mogłem podejrzeć, która jest godzina i co się dzieje na wyświetlaczu. Pompka ruszyła, mamy zapłon, więc ogrzewanie, jak widzicie, możemy sobie ustawić na godzinę, na przykład, żeby włączyło nam się rano czy w nocy i dogrzało przyczepę. Czy na przykład montując takie w samochodzie, możemy ustawić je sobie na godzinę przed przyjściem do samochodu, żeby nam się zdążył nagrzać, żeby śnieg się roztopił lub szron czy lód na szybach stopniał. Bardzo przydatna funkcja. A jeżeli jesteście zainteresowani aktualną ofertą na to ogrzewanie postojowe firmy Vevor, tutaj wstawię Wam link bezpośredni do tego produktu. Jeżeli chcielibyście kupić takie, to nie zapomnijcie o kodzie promocyjnym, który pojawi się tutaj. Obydwa link i kod promocyjny znajdziecie też w opisie filmu. Ja już będę się z Wami żegnał, bo robi się już coraz później i coraz ciemniej. Tak więc myślę, że potestujemy sobie jeszcze to ogrzewanie w przyszłych odcinkach. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!